2008 odczułem ten kryzys, wtedy już byłem w Polsce, ale pracowałem dla UK głównie, więc pamiętam jak u nich jest kryzys, to wszystko leci na łeb na szyle, wszyscy nie wydajemy kasy, jak się ożywi, to będziemy wydawać. U nas to nie jest aż tak w Polsce, wydaje mi się przynajmniej odczuwalne, bo tak jak rozmawiam z naszymi partnerami z Niemiec chociażby, to spowolnienie wydaje mi się jeszcze większe u nich wręcz niż u nas. Dzięki Composable Commerce możemy łatwo adaptować się do zmian na rynku. Im większy e-commerce, tym więcej tych narzędzi, których używamy. W samym podejściu Composable Commerce większość narzędzi jest cloudowych, więc płacisz za licencję, ale za to odchodzi Ci koszt hostingu. Cześć, dzisiaj jesteśmy w SalesTube Powered by HMMH i otwieramy taką serię związaną z e-commerce'em i moim pierwszym gościem jest Łukasz, partner zarządzający w firmie. Łukaszu, pewnie to jest oczywiste, ale muszę zapytać, jaka jest Twoja rola w organizacji? Cześć Marek, dobrze się ponownie spotkać. Moja rola w organizacji to odpowiedzialność za całą działkę e-commerce, czyli głównie trafiają do mnie nowi klienci, z którymi rozpoczynam rozmowy, ale też grzebię mocno i wnikam w to, jak funkcjonują nasi obecni klienci i próbuję szukać, trochę wywracać różne rzeczy i wchodzić w te aspekty, które mogą działać u klientów lepiej. Czyli szukam takich niuansików, to co mi największą frajdę sprawia, więc wchodzę trochę czasami poza swoją działkę, bo odpowiadam głównie za część software house'ową, ale lubię wchodzić też w analityczne rzeczy, lubię grzebać też w marketingowych sprawach, więc tak wychodzić poza standardowe ramy mojej roli. Okej, no i myślę, że warto też wspomnieć o tym, że mamy wspólny projekt, czyli zmiana portalu MyRP. I to też jest fajny taki cykl, żeby pokazać, jak wy współpracujecie. Ja jestem jakby osobą, która może potwierdzić, że faktycznie tak się dzieje, tak? No bo porozmawiamy sobie też między innymi o event stormingu, o fazie discovery, co dla mnie osobiście to były takie zagadnienia i są zagadnienia, gdzie ja wcześniej nie miałem pojęcia o tym, mimo iż wywodzę się powiedzmy z branży obok, czyli e-commerce'owej, a z Tobą chciałbym poruszyć temat Composable e-commerce, czyli warto byłoby może na początek zacząć, co to jest w ogóle, co to jest za trend, bo stwierdziliśmy wspólnie, że to chyba zaczyna trendować na rynku polskim. Jasne, to kilka wątków rozpocząłeś, ale polecę jeden po drugim. Tak, bardzo się cieszę, że zaprosiłeś nas do współpracy przy tym projekcie, bo myślę, że bardzo fajny efekt wspólnie zrobimy i mam nadzieję, że pozwolimy Ci rozwijać Twój projekt, więc tutaj bardzo się cieszę i myślę, że nasz zespół też jest zadowolony z współpracy. Tak jak wspomniałeś, Marek, chcemy zaprosić kilka osób poza mną z naszego zespołu, też osób, z którymi współpracujesz, bo na przykład z naszym biznes analitykiem na początku przecież współpracowałeś, więc z nim porozmawiacie o tej fazie discovery, której Zalążek w sumie sam miałeś okazję z nami przeprowadzić, ale myślę, że zaprosimy też Bogdana, który jest naszym Head of Technology, czyli zajmuje się doborem technologii, czyli w sumie trochę kontynuuje ten wątek, o którym dzisiaj zaczniemy, czyli Composable Commerce, czyli tym takim najbardziej trendującym, najnowszym podejściu do budowania platform e-commerce. W Polsce może nie jest aż tak bardzo jeszcze popularne, ale na zachodzie, idąc oczywiście od kierunku Stanów, naprawdę zaczyna dominować i zbiera coraz większą popularność. Tak, bo tu też warto wspomnieć, że wy macie chyba większość projektów macie zagranicznych, prawda? Cały czas pracujemy też z polskim klientem, ale w tym podejściu Composable Commerce faktycznie masz rację, że większość klientów jest z zagranicy, ale polski rynek zaczyna już łapać niektóre aspekty, bo niektóre elementy z Composable Commerce na naszym rynku już istnieją. Teraz to skleja się w jedną wielką całość. Tak, wiesz, chciałem to podkreślić bardziej pod tym kątem, że będziecie chyba fajnym przykładem, że potraficie pokazać, co jest za granicą, co się sprawdza, co trenduje i szybciej przenieść to do Polski, tak? Nie ma co ukrywać, że wiele firm po prostu kopiuje to, co dzieje się za granicą, co działa i robimy to w Polsce, tak? Dzięki Composable Commerce możemy łatwo adaptować się do zmian na rynku. I to jest fajne. Ja lubię się cofać, bo już kiedyś o tym wspominałem przy okazji rozmowy o Composable Commerce, jak wyglądał w ogóle świat z e-commerce'u z 15 lat temu, jak ja rozpoczynałem przygodę z moim software house'em. Pamiętam, że wszystko było raczej monolityczne. Każdy budował coś swojego, nawet ja miałem ambicje zbudować nasz CMS, więc tak poszedłem też tą drogą. Dzisiaj
w dzisiejszym podejściu my jesteśmy obudowani partnerami i platformami, które wiemy, że są sprawdzone na dziesiątkach tysięcy klientów. Więc to nie są rzeczy, które firma eksperymentuje na tobie, tylko to jest już zbadane, dostajesz tą wartość. Jedną z pierwszych platform w sumie lata temu, którą wdrożyłem, jest najbardziej popularny WordPress. Zresztą z tobą pracujemy przy WordPressie. No i dzięki temu, że jest tak popularnym narzędziem, bardzo dużo rzeczy masz za darmo przetestowane. No i przy Composable Commerce właśnie mamy tą dużą wartość, że to każde narzędzie, czyli każdy moduł jest wyspecjalizowany w konkretnej czynności i dostarcza ci największą wartość biznesową. Myślę, że tutaj jeszcze może nie każdy wie, co to jest Composable Commerce. Composable Commerce to jest podejście, które pozwala nam tworzyć cały ekosystem naszej platformy e-commerce z pojedynczych modułów, które są łatwo wymienialne, tak jakbyśmy budowali coś z klocków Lego. Czyli jeśli stwierdzamy, że na początku naszej drogi w marketing automation na przykład, to narzędzie będzie dobre, bo jest niedrogie i dobrze się sprawdza przy, nie wiem, 10 tysiącach klientów, no ale jak zeskalujemy się razy X, no to już nie wystarczy i będziemy mieli całkowicie inne potrzeby biznesowe, to ten klocek łatwo wypiąć, dopiąć drugi i zmigrować na przykład dane. Okej, to żebym zrozumiał, to jest możemy wybrać kilka różnych systemów, które ze sobą zintegrujemy, czy Composable Commerce to jest środowisko, które posiada właśnie różne rozwiązania? Głównym założeniem elementów, które możemy zaliczać do podejścia Composable Commerce jest Cloud Native, czyli większość z naszych narzędzi znajduje się w chmurze. No to daje też dużą wartość, no bo nie musimy dbać o kwestie hostingowe, aktualizacje i tak dalej, więc mamy całą masę tych korzyści, które niesie cloud. Oczywiście nie dla każdej firmy to jest korzyścią, dla niektórych jest A w Polsce boimy wyzwaniem. się chmury cały czas. Boimy się, ale chyba chmura stała się tak wszechobecna, że po prostu już nawet ci przedsiębiorcy, którzy się mocno bronili przed tym, uznali, że to jest nieuniknione, bo czują jej po prostu wartość. No to utrzymywanie własnej infrastruktury czy dbanie o aktualizację często jest zbyt drogie dla niektórych klientów. Okej, no to kiedy powinniśmy pomyśleć o tym Composable Commerce? Kiedy na pewno mamy duże ambicje. Czyli jeśli wiemy, że będziemy chcieli rosnąć i chcemy mieć duże flexibility do dostosowania naszego narzędzia do rynku. Widzisz, często wtrącam jakieś angielskie słówko, bo trudno mi w polskie znaleźć, no ale to jest to właśnie kwestia wymiany polskiego klienta z angielskim i często mi się przez to miesza. Okej. Najczęściej klienci, którzy myślą o Composable Commerce, przychodzą do nas w momencie wymiany platformy e-commerce'owej, bo to jest ten klocek, którego najczęściej to jest największy klocek w układance i najczęściej w tym momencie myślimy, czy idziemy Composable, czy zostajemy na przykład na, nie wiem, w miarę monolitycznym podejściu wokół jednej platformy. Ale często ci klienci, którzy myślą na przykład, jak myślę o wyborze platformy e-commerce, na przykład z naszego portfolio wybrałbym, nie wiem, Commerce Toolsa czy Shopware 6, które mają podejście API First i można je bez problemu włączyć w taką infrastrukturę. No i jeśli klient przychodzi i mówi, że chce zmienić platformę, no to często on w swoim środowisku już ma elementy, które możemy podpiąć pod tą metodykę budowy, chociażby, nie wiem, narzędzie Marketing Automation, czyli, nie wiem, na przykład Salesforce Marketing Clouda czy Syneriza, więc często nasi klienci, którzy przychodzą i wymieniają tą platformę, oni już są obudowani narzędziami, modułami, które jest łatwo zmigrować. I tutaj tak naprawdę często osoby odpowiadające za technologię w e-commerce już dobierają narzędzia, a czasami właśnie ostatnim klockiem jest wymiana tylko platformy z systemu legacy. Okej, no to powiedz mi jakie wynikają z tego korzyści, wiesz, bo zastanawiam się, że przychodzi do Was klient, na polskim rynku myślę, że to jest, do dzisiaj są takie sytuacje, ma stare rozwiązanie, tutaj wspomniane wcześniej chociażby WordPressie, tak? No i wiesz, ludzie boją się tej zmiany zawsze, tak? Jak go przekonać tymi korzyściami, że słuchaj kliencie, no okej, no to masz rozwiązanie, które się rozwija powiedzmy od 20 lat, teraz mamy takie trendy, będziesz miał takie benefity, bo ja też się zastanawiam, czy klient może się bać sytuacji, w której wchodząc w nowe rozwiązanie, one za jakiś czas może być znowu wymienione, tak? Przez coś innego trendującego. Tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, chociażby o iPhone'ach. No, co roku wymieniamy iPhony, tak? Tak, ale to właśnie dlatego podejście Composable Commerce się sprawdza i jest dobre w takim aspekcie, jak mówisz. Bo jeśli ty
będziesz któreś z tych rozwiązań, z tych elementów wymienić, ty nie wymieniasz całej infrastruktury. Okej. Wymieniasz jeden moduł, który na przykład jest najsłabszy w tym momencie albo już nie spełnia swojej roli biznesowej. Ale jak klient do nas przychodzi, to jak już dobrze wiesz, no nie mówimy mu, słuchaj kliencie, my robimy Magento, bierz Magento. My wchodzimy i zastanawiamy się, co jest dla niego najlepsze, bo u niego czasami wystarczy wymienić 2-3 klocki i to jest dla niego good enough. Dla nas biznesowo może to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale no też klient ma być zadowolony. Więc tutaj na przykład wchodzimy z fazą discovery i wspólnie zastanawiamy się nad biznesem klienta. Szukamy tych rozwiązań, bo czasami klient przychodzi, ktoś mu nagadał o jakimś systemie i u kogoś super działa, bo ma dobrą relację z osobą wdrażającą i to jest wszystko super, a się okazuje, że to wcale nie jest dla niego, albo że, no nie wiem, jego model biznesowy, który ma bardzo małą marżę, jeśli przejdzie na konkretne rozwiązanie, to będzie zbyt dużo procencików oddawał na przykład dostawcy i trzeba mocno kombinować, w jakim kierunku pójść z tym z tak, wyborem technologii. To w sumie dobry moment, żeby też zacząć jakby optymalizować ten biznes, nie? I być może skalować go w zasadzie. Okej, a powiedz mi, jakie technologie warto brać pod uwagę w tych klockach, o których mówiłeś, tak? Bo ja mam trochę poczucie, że tego może być bardzo dużo. Tak. No, nie wiem, czy jest skończona ilość, bo możemy bardzo skomplikować i rozdrobnić sobie ten system i infrastrukturę własną. Im większy e-commerce, tym więcej tych narzędzi, których używamy. No, ale są takie podstawowe. No, o platformach e-commerce to już wspomniałem, bo to jest takie core jakby tego życia w większości firm. Oczywiście chyba, że myślimy o omnichannelu, to też masz rzeczy, które odpowiadają za tą sprzedaż poza samym e-commerce'em. No ale na pewno drugą rzeczą, którą jest bardzo ważna i z którą my często pracujemy, to jest CMS na przykład, system zarządzania treścią. No i tutaj na przykład, nie wiem, jak pomyślę o Storyblocku czy Contentfulu, to w ogóle zmienia całkowicie podejście, bo to tak jak przy WordPressie zawsze myśleliśmy, że to jest tylko narzędzie do zarządzania treścią, a tutaj te systemy, z którymi pracujemy, mają wypracowane często cały workflow, który musi przejść na przykład w dużych organizacjach treść, zanim zostanie opublikowana, czyli mają opracowane w Contentfulu. Ostatnio Piotr na prezentacji pokazywał fajne flow, jak ten content musi powędrować, przejść do, nie wiem, działu prawnego, do akceptacji i później ustawić się w kolejce do publikacji. I to na przykład w różnych miejscach, bo na przykład jeśli CMS-a wpinamy na przykład w takiej podejściu Composable Commerce, to może publikować, nie wiem, na portalu, na korporacyjnej stronie i dodatkowo jeszcze w aplikacji mobilnej. Content z jednego miejsca, może z trochę inną treścią na przykład, ale jedna osoba robi jako jednego newsa to. Więc tutaj jest to modelowanie biznesowe, potrzebowe u naszych klientów jest tak może być pójść takimi różnymi ścieżkami po prostu, że tutaj nie przestajemy mieć ograniczenia. No i jeszcze jak widzisz, jak szybko galopuje to podejście wdrażania sztucznej inteligencji, no to w każdym narzędziu ty dostajesz to za darmo. No, za darmo, w formie licencji oczywiście, ale dostajesz coś, co jest testowane i rozwijane. Ty nie musisz się zastanawiać, no bo w większości firm nie stać, żeby postawiły swoje modele jakiejś sztucznej inteligencji, które będą sami trenować, karmić, jeszcze utrzymywać. Jeszcze znajdą sobie specjalistę, który im będzie to robił. Nie? No, Dlatego Composable Commerce, na przykład w aspektach takich najbardziej popularnych marketing automation, pozwala nam naprawdę iść mocno do przodu za trendami. Okej, wspomniałeś tutaj o licencjach i koszt licencji. No, chciałem zapytać się teraz, czy jest faktycznie duża różnica. Będę się trzymał dalej tutaj rozwiązania WordPressowego, na którym chyba 95%, mogę tak pewnie stwierdzić, 95% firm stoi, jeśli chodzi o internet. No WordPress, jak każdy wie, jest w 100% darmowy, tak? Przy podejściu Composable Commerce tutaj się coś zmienia? WordPress jako z definicji sam jest open source'em. No w samym podejściu Composable Commerce większość narzędzi jest cloudowych, więc płacisz za licencję, ale za to odchodzi ci koszt hostingu. Więc te licencje, może inaczej, bo niektórymi narzędziami możesz wystartować praktycznie za darmo. No, Storyblock czy Contentful dla startowych licencji mają darmowe podejście, więc tutaj oczywiście przy dużych organizacjach te licencje trochę kosztują, ale płacisz za to, że masz wszystko w jednej infrastrukturze i ty się w sumie tym nie martwisz. W podejściu Composable Commerce, płacąc za licencję, ściągasz z siebie często czas, jaki zajmie cię wdrożenie, ponieważ wszystko stoi w chmurze i ty tylko zajmujesz się
organizacją tego i wpięciem w własną infrastrukturę czy w inne narzędzia, ale masz cały setup z głowy. Rozwój aplikacji, który stoi w chmurze, też jest praktycznie bezbolesny dla ciebie. No tutaj pewnie większość z osób pracujących w e-commerce wie, jak przeprowadza się aktualizacje, nie wiem, krytyczne wersje. Chociażby w WordPressie nawet zdarza się tak, że niektóre wersje wychodzą takie, że coś ci wykosi, nie? Tak, Czyli potwierdzam. sam pewnie zajmowałeś Tak. się waszym WordPressem w pewnym momencie rozwoju portalu, kliknąłeś jakąś aktualizację i coś ci zniknęło, Tak, prawda? i strona nie działa. Dokładnie. W cloudzie w większości przypadków to się nie zdarza. Masz naprawdę jeden kłopot z głowy. Okej, czyli tu można powiedzieć, że te wszystkie aktualizacje, tak jak w przypadku podejścia systemów ERP do chmury, one dzieją się pod spodem, bez ingerencji człowieka, czyli na bieżąco masz wszystko aktualizowane. Tak, tak. W założeniu masz wszystko poza swoją kontrolą, ale też masz w pełni zagwarantowaną dostępność aplikacji. Okej, a to teraz zastanawiam się, jak klienci reagują, jeżeli rozmawiasz z potencjalnym klientem i mówisz mu o tym podejściu Composable Commerce. Jaka jest w ogóle reakcja? Wiesz co? My trochę bardziej rozmawiamy od strony biznesu, bo zdarza się jeszcze klient, który przychodzi i chce konkretną platformę, no to wtedy rozmawiamy właśnie o takiej infrastrukturze, tylko raczej rozmawiamy punktowo, bo na przykład klient przychodzi do nas i mówi, że potrzebuje wymienić e-commerce i to jest najczęstsze zapotrzebowanie, no i wtedy podczas takich pracujemy praktycznie nawet przy mniejszych wdrożeniach z fazą discovery, no i podczas tego wychodzą te elementy, które są do zaadresowania przez biznes i my zastanawiamy się, jak technologicznie to ugryźć. Okay. Bo często, jeśli są bardzo małe wymagania na początku, to często sama platforma to może zrobić, ale na przykład mówimy, że w perspektywie, nie wiem, zeskalowania biznesu do danego levelu, no to wtedy będziemy potrzebowali dodatkowe, nie wiem, narzędzie w marketing automation, do ramek, nie wiem, rekomendacji, wysyłki, zarządzania CRM-em i tak dalej. Więc tutaj wszystko zależy od tego, czego potrzebuje klient, no i też często na co budżet może mu pozwolić. No bo tutaj na przykład z Tobą też zastanawialiśmy się, czy nie pójść w jakiś taki nowoczesny CMS, no ale tutaj mieliśmy ograniczenie, że warto wydać ten Twój budżet, który posiadasz na przykład marketing, niż płacić comiesięcznie za dodatkowe licencje. No tak, dokładnie. Wiesz co, to jeszcze się zastanawiam, takie trochę pytanie jakby spoza tego, o czym rozmawiamy, bo mam takie poczucie trochę, że e-commerce w Polsce jakby trochę zwolnił. Jeśli chodzi o software house'y i rozwiązania e-commerce'owe, no na pewno napędziła to inflacja. Firmy boją się inwestować, tak, no bo te koszty gdzieś tam rosną. I Twoim zdaniem, w którą stronę idzie ta branża? Wiesz co, no całe IT zwolniło. No zresztą widać to było po tych layoffach, które były, wiesz, w sumie duzi już na koniec 22 zwalniali, nie? Więc wszyscy wtedy mniejsi się drapali za głowę. Co to będzie? Co to będzie, nie? No. Ale faktycznie zeszły rok był dla całej branży, nie tylko e-commerce'owej, ale całego IT w moim odczuciu ciężki. Tak zresztą jak rozmawiamy, nie wiem, chociażby w networku IT cornerowym, no to wszyscy to czują i nie wiedzą, jak szybko to ruszy do przodu. No wiesz, to tak ostatnio usłyszałem od kogoś, że to w sumie popłynęliśmy na hypie takim po-covidowym i to się z dobrą też z gospodarką złączyło, że był naprawdę duży hype na rośnięcie tej digitalizacji. No i zgodzę się z tym, ponieważ faktycznie wszyscy poszli do domu, zaczęli coraz bardziej z tego korzystać, ale jak przyszedł kryzys, wzrost inflacji, nie wiem, wojna jeszcze w międzyczasie, przynajmniej tutaj u nas w Europie mocno odczuwalna, no to podejście mentalne gdzieś się zmieniło, nie? I inwestycje są troszeczkę wstrzymane, no a większość IT e-commerce'u jest w fazie inwestycji. No, czyli jak myślisz o tym, że jak ludzie mają mniej kasy, mniej w e-commerce wydają, e-commerce na przykład mniej wydają też inwestycyjnie. Okej, no a jesteś w stanie to porównać właśnie poza rynkiem polskim, czy faktycznie jest ten sam trend, że firmy trochę przystopowały? Bo wiesz, bo ja boję się, to tak jak na początku gdzieś wspomnieliśmy, że za granicą, w Stanach duże korporacje zwalniają, no to my,
polscy przedsiębiorcy czy software house'y, ale to nie tylko chodzi oczywiście o software house'y, o dostawców RP, widzą co jest za oceanem, to my chyba też przystopujemy, tak? U nas to jest zawsze mniej odczuwalne. Ja mieszkałem parę lat w Wielkiej Brytanii, to tam pamiętam w tym 2008 odczułem ten kryzys, wtedy już byłem w Polsce, ale pracowałem dla UK'a głównie, więc pamiętam jak u nich jest kryzys, to wszystko leci na łeb na szyle, wszyscy nie wydajemy kasy, jak się ożywi, to będziemy wydawać. U nas to nie jest aż tak w Polsce, wydaje mi się przynajmniej odczuwalne, bo tak jak rozmawiam z naszymi partnerami z Niemiec chociażby, to spowolnienie wydaje mi się jeszcze większe u nich wręcz niż u nas. Ze znajomymi, którzy siedzą w Stanach obecnie i próbują pozyskiwać tam dla własnego biznesu klientów, rozmów jest cała masa, ale wszyscy wstrzymują decyzje. Więc czujemy na każdym rynku to samo. Myślę, że ta globalizacja już jest tak rozłożona, szczególnie z tymi klientami, którymi my rozmawiamy, czyli jednak troszeczkę większym klientem. No, to się rozlewa po prostu międzynarodowo. Okej, no to jaki klient jest lepszy? Ten duży, mały, średni? Wiesz co? Klient świadomy, czego chce. Często my lubimy pracować z klientem, który jest technologicznie świadomy, bo częściej trafisz u brak świadomości u małego klienta tylko ze względu na miejsce drogi biznesowej, w której się obecnie znajduje. Często on, nie wiem, jeśli klient buduje pierwszy e-commerce, nie popełnił masy błędów, którzy duzi klienci nasi już popełnili. Oni jak z nami rozmawiają, to rozmawiają tym samym językiem. Więc u większego klienta często pracują ludzie, wyspecjalizowane działy, które my uzupełniamy swoją pracą. Więc tutaj jeśli rozmawiamy na tej samej stopie, no to dużo łatwiej nam i szybciej dojść do konkretnych rezultatów. Okej, Łukaszu, to ja Ci dziękuję bardzo za rozpoczęcie tej serii i mam nadzieję, że dzisiaj zaprosimy fajne osoby, które jakby rozwinią chociażby ten wątek właśnie event stormingu czy tej fazy discovery, którą miałem przyjemność z wami przejść i jakby pokażemy trochę inne podejście w sieci, bo mam wrażenie, że chyba nikt tak jeszcze nie mówił o e-commerce pod kątem właśnie no, nie ma co ukrywać potencjalnych klientów, bo jednak zanim pewnie klient do Was trafi, czy do jakiejś innej firmy, która zajmuje się rozwiązaniami e-commerce'owymi, jednak szuka tej wiedzy w internecie. Jasne. Myślę, że faza discovery i event storming to są rzeczy, od których zaczynamy, więc to wrzucimy na pewno w tej serii na pierwszy ogień, ale na pewno wyciągnę jeszcze dużo fajnych rzeczy z naszej organizacji. Mamy naprawdę dużo bardzo zdolnych osób w SalesTube, bardzo dużo fajnych rzeczy, które robimy dla naszych klientów, więc myślę, że będzie o czym pogadać i mam nadzieję, że też tak jak mi, moim ludziom będzie się z Tobą dobrze rozmawiało. Dokładnie. Dzięki wielkie. Dzięki, Marek.